Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ja bym mogła prosić o wybranie nieczystości na jutro rano? Nie ma takiej możliwości, tak z dnia na dzień teraz. Jak przyjedziemy, to sobota albo poniedziałek, wtorek. I to też od razu mówię, że to jest inna kwota usługi. O Bo kurczę. niestety kierowca będzie stał 5 godzin na zlewni w kolejce, także tutaj cena też jest To inna. tego to nie przewidziałam, wie pan co, że ja w ogóle tego jakoś nie wziąłam pod uwagę. Znaczy, no ja wszystko rozumiem, tylko no my też nie jesteśmy w stanie wszystkich, że tak powiem, naraz uszczęśliwić, no. No dokładnie. A każdy czeka na ostatnią chwilę, a my w tym okresie niestety coraz mniejszą możliwość obsługi klientów mamy, bo stoimy tylko na zlewni w kolejkach. Także no mówię, jeśli Pani tam przed świętami planuje, no to mogę Panią wpisać na sobotę, ale Bardzo proszę. jeśli się uda wcześniej, coś się zwolni, to dam znać, ale to na chwilę obecną mało realne. To bardzo No, proszę. no niestety, no nie Dobrze? jesteśmy w stanie wszystkich naraz. Nie, no ja rozumiem, no to jest mój błąd. Ja mogłam zadzwonić, ale... Znaczy wie Pani, to nie jest Pani błąd, bo niestety no, mamy taką specyfikę, że okres przedświąteczny jest taki, a nie inny, no i każdy chce, że tak powiem, to zrobić jak najpóźniej przed świętami, bo każdy sprząta, wiadomo, ale no, niestety, no później jest problem i nie każdy sobie zdaje sprawę, że to jest taki No problem. właśnie, ja sobie właśnie nie zdawałam sprawy z tego. A niestety po nowym roku ten problem będzie powracał jak bumerang, także okres oczekiwania na wywóz szamba może nawet do tygodnia wcześniej trzeba będzie dzwonić. Bo tutaj jedną zlewnię w okolicy zamkną i kolejki, które były, będą jeszcze większe, bo samochody będą przyjeżdżać na tą zlewnię i także no niestety nie będzie tak możliwości, wiadomo, ktoś może przegapić, ale niestety no, możemy pomóc jak jest możliwość, no ale otwarcie mówię jak sytuacja wygląda, nie obiecuję, No dobrze, bo to dobrze. różnie Dobrze. wychodzi. To bardzo proszę. Dobra, Do to soboty. Pani mi jeszcze wyśle SMS-a na tą sobotę, żebym ja nie zapomniał, bo kieruję teraz, nie mam jak zapisać, to Pani mi tylko wyśle Dobrze, SMS-a, że na dobrze. sobotę ja sobie w wolnej chwili zapiszę, dobrze? Dobrze, Okej. bardzo dziękuję. No, dziękuję bardzo, do usłyszenia, pozdrawiam. Do usłyszenia. No i zobacz, mamy 7:20, godzina 20 minut z rana przy pierwszym kółku, tylko dlatego, że wyjechaliśmy wcześniej rano, w miarę udało się szybko. Niestety 2-3 samochody więcej by były na zlewni, wyjechalibyśmy około 7:45, już jest szczyt wyjazdów, dowozów dzieci do szkół i teraz zanim przejedziemy przez całe miasto na drugą stronę powiatu, to schodzi czasowo niestety już jakieś pół godziny więcej, także niestety nie uda się tego później przyspieszyć, a już na następnym kółku to wiadomo. Kwestia tylko ile samochodów będzie stało i jak długo spędzimy czas na zlewni. Niestety zlewnia jest zlokalizowania teoretycznie w strefie przemysłowej, gdzie 20-30 lat temu nie było problemu, żeby tam dojechać. Jak tak dalej pójdzie, to niedługo to będzie bardzo blisko osiedli mieszkaniowych, gdzie może zaraz się narodzić problem tego, że komuś to zacznie przeszkadzać, ale niestety decyzje na budowę szeregowców w strefie przyprzemysłowej dalej są wydawane, także już za płotem zlewni mamy ciąg budownictwa szeregowego, gdzie to prędzej czy później zacznie komuś przeszkadzać, mimo to, że to jest strefa przemysłowa i każdy wiedział, gdzie kupuje mieszkanie i gdzie będzie mieszkał. Przy elektrociepłowni plus punkcie zrzutu i innych zakładach produkcyjnych z biegiem czasu pojawi się na pewno i tutaj problem, że ktoś komuś będzie przeszkadzało. Wiesz, ogólnie gdyby każda miejscowość miała jakikolwiek punkt zrzutu, byłoby ok, no ale niestety u nas fizycznie jest to niemożliwe, bo nie ma oczyszczalni w naszej gminie Jabłonna, żeby można było to puścić. Niestety wszystkie gminy ościenne tutaj z tej okolicy są uzależnione od tego, gdzie jest postawiona główna magistrala na oczyszczalnię, na czajkę, tak? I tutaj niestety w naszych rejonach jest to fizycznie nierealne, żeby był punkt zlewny, powiedzmy jeden na jakieś 3 miejscowości obok siebie, no bo nie ma tej kanalizy, no nie ma gdzie tego zrzucić. Trzeba jechać tam, gdzie ta magistrala już jest wybudowana. Na pewno ułatwiłoby to nam pracę, czas realizacji usługi i na pewno zmniejszyło koszty, co automatycznie przełoży się na portfel mieszkańca, który nie będzie musiał wydawać miesięcznie kilkanaście
tysięcy, bo są też tacy, co wydają bardzo dużo na ścieki, wiadomo, to już bardziej usługowe, a mieszkańcy są tacy, którzy też wybierają bardzo często, bo mają liczną rodzinę, do których przyjeżdżamy raz na 10 dni, raz na 14 dni i summa summarum uzbiera się niestety spora kwota za same ścieki, a gdzie tu reszta opłat, które też obciążają budżet każdego z nas. No ale niestety, czynników wpływających na koszt usługi jest bardzo dużo i bardzo dużo jest niezależny od nas przewoźników. Jeśli będzie wszystko dążyło w tym kierunku, jak to jest w chwili obecnej, niestety zrobi się chyba czarna strefa i ludzie po prostu przestaną wybierać szambo i będą robić to wszystko w własnym zakresie, według własnego widzimisię, bo nikt nie będzie w stanie zapłacić za wywóz szamba 500 zł za 10 metrów co tydzień czy co półtora, tak? Bo to już naprawdę są ogromne koszty, a niestety w naszych okolicach wszystko dąży do tego, aby nas przewoźników jak najbardziej było zniechęcić i jak najmniej nas przyjeżdżało, żeby był jak najmniejszy problem dla nich, że tyle samochodów stoi i coś od nich chce. Znaczy ogólnie sama Czajka miała wybudowany punkt zlewny, nie chcę skłamać na ile stanowisk, ale to jeszcze nie za moich czasów, tylko wcześniejszych. Została specjalnie wybudowana droga dojazdowa na wlocie do Warszawy od strony Jabłonnej na oczyszczalnię Czajkę na wysokości ulicy Ciechanowskiej, chyba z tego co dobrze kojarzę. I niestety ten sam problem, który niedługo może uderzyć tu w nasze okolice, czyli wydawanie zezwoleń na budowę domów jednorodzinnych w okolicy oczyszczalni Czajki, gdzie przy ogłoszeniu tego, że będzie uruchomiona zlewnia, był straszny duży raban mieszkańców, którzy się tam pobudowali, że oni nie wyrażają zgody, bo będzie jeszcze gorzej jak jest. I niestety zablokowali tą inwestycję, nie otworzyli tej zlewni, która w tamtych czasach, w chwili obecnej pewnie byłaby już rozbudowana do takiej ilości przyjmowania samochodu, że nie byłoby takiego problemu ze ściekami, jaki jest obecny. Każdy jak ma jakiś poruszyć temat, który jest drażliwy, to unika, bo wiadomo, to już są decyzje na szczeblu samorządowym, powiatowym, wojewódzkim, także tutaj już nie tylko interes społeczny, więc też polityka dochodzi. Jeszcze uda nam się tu w miarę szybko przeskoczyć w tą stronę, dopóki pójdzie już ten pierwszy rzut ludzi jadących z dziećmi do szkół, do pracy. Jeśli chodzi o samo prowadzenie zlewni, oczywiście jak najlepiej to jest, żeby była firma państwowa, czy tam spółka jakaś miejska, bo niestety sytuacja na Białęce była taka, że punkt zlewny zaczęła dzierżawić firma prywatna, gdzie to już jest, że tak powiem delikatnie mówiąc, nieuczciwe w porównaniu do innych przewoźników, tak? Bo cenę taka firma ma zupełnie inną wtedy na zlewni, bo są w stanie sobie wynegocjować zupełnie inną stawkę, a dla takich przewoźników zewnętrznych, którzy później przyjeżdżają w taki punkt, sobie wygórują tą stawkę, że są w stanie wtedy, że tak powiem, konkurencję cenowo tak przebić, że jest wtedy się rodzi monopol, tak? Jest jedna firma na całą jakąś tam, na jakiś okres, znaczy ten obszar i ma wyłączność na usługę w sensie takim, że tak czy tak będzie sobie mogła to zrzucić po takich cenach, że będzie mu się to opłacało. Niestety firmy, które chciały tam przywieźć do nich ścieki, mają cenę zazwyczaj tak ustaloną, żeby po prostu tam nie przyjeżdżali, nie obsługiwali danego terenu, bo po prostu przy tych cenach zrzutu na zlewni jest to dla nich nieopłacalne, bo nie są w stanie zejść cenowo do cen, które oferuje firma, która na przykład dzierżawi taką zlewnię. Tutaj jakiś kochany odwiertkometr ten geotermiczny zaczyna się dziać. Idealne miejsce na zlewnię. Na uboczu w przyszłości ma tu iść obwodnica, która odetnie część mieszkalną od części tutaj cmentarza i tej strefy niezamieszkanej. Byłoby to idealne miejsce i z dojazdem na obrzeżach nikomu teoretycznie nie powinno to przeszkadzać, bo nie ma tu jakiejś gęstej zabudowy. No ale to już jest niestety kwestia decyzji samorządu i włodarzy gminy, bo niestety ten problem przed nimi nie ucieknie, więc tylko się nawarstwia. Niestety, wybije może wtedy, jak już jest awaria konkretnie na
jedynej zlewni w okolicy i nagle okazuje się, że żaden z przewoźników nie przyjedzie, bo nie ma co z tym zrobić, bo na samochodzie tego trzymać nie będzie, tym bardziej w porze zimowej, gdzie temperatury są wiadomo jakie, a nikt ryzykować nie będzie trzymać tego na samochodzie tylko dlatego, że jest awaria na zlewni. Wiadomo, można tam kogoś podratować pół metra na przetrwanie, ale w świetle prawa przetrzymywanie ścieków na samochodzie jest zabronione. Wiadomo, no każdy chce pomóc temu mieszkańcowi, żeby mu ten problem rozwiązać, bo niestety jest często tak, że problem mieszkańca jest zrzucany na nas, na nas przewoźników, że my nie chcemy przyjechać, że nie ma chętnych, no ale niestety jeśli jest awaria zlewni, no to my w ogóle mamy związane ręce. Oczywiście są sytuacje, które można łatwo rozwiązać, tylko niestety są decyzje, które musi podjąć odpowiednia osoba na odpowiednim szczeblu, a to niestety zanim ta informacja do nich dotrze, to jest czas, tak? I ten czas niestety działa na naszą niekorzyść. A bardzo często niestety nikt takiej decyzji nie chce podjąć, bo nie chce mieć problemów. Awaria to awaria i tyle. Żebyś przyznał. Co, pani przygotowana czy nie? Zobaczymy. Czy brama będzie otwarta, czy towarzystwo jeszcze śpi? No to już by pani nie dotrwała do godziny 10, bo marchewka już dotykała do klapy. Zaraz by był telefon, za ile pan będzie, bo kąpieli nie mogę wziąć. No raczej taka sytuacja się nie zdarzy, że wybije w toalecie, prędzej wybije na podjeździe czy na trawniku. Oczywiście jeśli jest odpowiedni spadek zrobiony do szamba. To są szamba, które są bardzo blisko domu i niestety czasem woda już nie chce schodzić i stoi w toalecie. Ale to już skrajne przypadki, zazwyczaj problem wypływa na zewnątrz, poza domem. Są takie sytuacje, że klient teoretycznie według dokumentu, który dostał od dewelopera, ma szambo 10 metrów, a okazuje się, że jest 12. I my jak przyjeżdżamy, wybieramy 10 i mówi, że coś zostało, no ale niestety więcej nie zmieścimy. Jak wybraliśmy pierwszego klienta, który miał 10 metrów, no beczka z gumy nie jest, tak? Jeśli zostało, no to znaczy, że szambo jest większe. Zazwyczaj przyjeżdżamy następnym razem jako pierwszego tego klienta robimy i wtedy mamy wagę na samochodzie, mniej więcej orientacyjnie wiemy, ile tego jest. No i często tak jest, że jest 12 metrów, a on twierdzi, że ma 10, no i nie chce zapłacić za 12, no to ma wybierane 10. No jeśli mu nie odpowiada wtedy jakość usługi, no to drugi przewozi, który przyjedzie, to samo stwierdzi. Także tutaj czasem na siłę mieszkańcy próbują udowodnić, że oni mają rację, ale niestety tak nie jest. Bardzo często też są sytuacje, że szambo jest bardzo daleko od domu i rura spustowa z domu do szamba ma jakieś 20 metrów i zanim jest pełne poddekiel szambo, wybierzemy te szambo, to wychodzi, że jest 11 metrów, bo wszystko to, co spłynie z rury z domu, to wychodzi około metra i później klient też się kłóci, że ma 10 metrów, nie 11. No to wtedy po prostu 10 wybieramy i tyle. No. Jeśli ktoś tam nie chce zapłacić za więcej, no to my też nie będziemy charytatywnie wybierać tylko dlatego, że pan tak twierdzi, że tyle ma.